Witam serdecznie na kanale u Białego, na warsztacie. Dzisiaj taki ultra króciutki odcinek. Mordki dzisiaj nie pokażę, bo cała brudna, jakbym się zderzył z jakąś ciężarówką pełną ziemi, bo brudna robota, samochód roboczy, tani wrębelek. Dzisiaj chciałem poruszyć temat części samochodowych. Nagrałem jeden odcinek na temat części i ich jakości. Z racji tego, że dzisiaj robiłem auto, skupowałem części w sobotę na ostatnią chwilę, żeby go w sobotę podrobić, dokończyć, skończyć, chociaż i tak się nie udało. No i dużo części typu hamulce, przeguby, poduszki amortyzatorów, ale odnośnie jakości dwa przeguby. Kupiłem dwa przeguby. Na stanie mieli tylko po jednej sztuce, czyli wziąłem z takich dwóch firm jakiś Denkerman, niby niemiecki, i NTY. Dwa tanie zamienniki. Auto tanie, wrębelek. Klient sobie życzył budżetowo. Podobno te części chodzą. Chłopaki w hurtowni twierdzili, że wkładają i to działa. I chciałbym wyrazić swoją opinię po montażu dwóch zamienników. To są raczej tańsze części. Koszt, tu mamy przegub Denkerman 102 zł, po jakichś tam rabatach oczywiście. Drugi przegub NTY 78 zł, czyli różnica około 25 zł, czyli można powiedzieć jakiś czteropak dobrego piwa albo jakaś flaszeczka. I tak, montowałem pierwszy NTY. No, łapska też brudne, no ale taka praca. I tak, montując ten przegub, po zamontowaniu on na frezie już miał luz. Czyli zakładając go na sztycę, na ten szpień, na ośkę, na tej ośce już sobie tam troszeczkę pracował. Zakładając Denkermana, wszedł ładnie ścisło, nie miał luzu na frezie. To jest jedna rzecz. 25 zł różnicy. Druga rzecz. NTY był tak jakby zatarty, czyli pokręcając przegubem, one są już zamontowane, więc ja tego nie pokażę. Musicie mi uwierzyć na słowo. Pokręcając tym przegubem, on tak jakby był zatarty, ciężko chodził, pomimo że był nasmarowany. Próbowałem go dookoła rozruszać, żeby przed jazdą próbną tam wszędzie smar się dostał. No ale niestety chodzi dość ciężko, tak jakby te elementy były niedobrze dopasowane. W Denkermanie chodził w miarę ścisło, jak to nowy przegub, wiadomo, nowy przegub będzie chodził ścisło, ale chodził płynnie. To jest druga różnica. Trzecia różnica, zakładając manżetę, ta manżeta nie pasowała, nie przylegała no tak jak trzeba, czyli są kłopoty też z montażem. Wniosek: 25 zł różnicy na jakichś tanich zamiennikach i jest przepaść w jakości. Myślę, że na tym NTY on oczywiście 100% jestem pewny, że padnie pierwszy. Myślę, że wytrzyma przynajmniej pewnie 1/3 przebiegu mniej niż chociaż różne czynniki na to wpływają, ale myślę, że około 1/3 przebiegu mniej wytrzyma niż ten Denkerman. Firmy takie rzadko montuje tego typu części, ale chciałbym właśnie wyrazić taką opinię, czyli czasem warto dołożyć. No akurat nie miałem wyboru, nie? Wziąłem, chłopaki mieli jeden taki, zamontowałem. Dzięki temu mam to porównanie i mogę się podzielić z Wami. Także jeżeli macie wybór, zawsze cena z reguły, jak widzicie, w większości przypadków jednak co jest droższe, to jest lepsze. Są oczywiście wyjątki. Także tu wygrywa z dwóch takich zamienników, jakbyście mieli coś wybierać. Myślę, że ta firma nawet jest taka do przełknięcia. Nie wiem jak, bo tu jeszcze mam klocki, tarcze, więc to też będzie testowane. Myślę, że z tych dwóch zamienników dużo lepszy jest i to generalnie jest kilka różnic, czyli ja tu zauważyłem co najmniej 3 różnice.
Także tyle do powiedzenia. Miłego wieczorku, ja już kończę powoli pracę. Do usłyszenia, pozdrawiam, hej.